Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie na takim spotkaniu poświęconym temu, w jaki sposób można realizować projekty streamowe online. I ten materiał, który przygotowałam dla Państwa, składa się z dwóch części. Po pierwsze, z krótkiego wprowadzenia, o którym opowiem właśnie o tym, czym jest Steam i jak można realizować go online. Natomiast ta druga część to materiał pokazujący symulację takich streamowych zajęć, jaką przeprowadziłam właśnie z moimi studentkami, ze studentkami Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego w ramach zajęć STEAM, w których przygotowujemy studentów również do prowadzenia tego typu projektów w środowisku online. Do sytuacji tej oczywiście gdzieś tam zmusiła nas pandemia, natomiast patrząc szerzej, patrząc do przodu, patrząc w przyszłość, bardzo ważne dla nas jest to, aby rzeczywiście studenci potrafili pracować równolegle w środowisku rzeczywistym oraz w środowisku wirtualnym i w różnych sytuacjach zawodowych, pandemicznych potrafić właśnie tego typu projekty realizować. Jeśli chodzi, proszę Państwa, o to, czym jest STEAM, STEAM jest taką metodą pracy projektowej. Wypływa on z potrzeby świata, wypływa on z tego, w jakich kierunkach, w jakim kontekście zmienia się świat. I rzeczywiście tutaj bardzo ważne jest takie perspektywiczne spojrzenie na przyszłość dzieci. Otóż dzieci, które obecnie są w szkołach, są w przedszkolach, to są dzieci, które będą pracowały w zawodach jeszcze nieistniejących, w zawodach, które trudno nam sobie wyobrazić. Zawody oczywiście, które funkcjonują w naszym środowisku społecznym współcześnie, to są zawody, które przetrwają, ale na pewno zmieni się charakter czy sposób wykonywania ich pracy i będą to zawody związane właśnie na pewno w mniejszym czy większym stopniu z kontekstem cyfrowym, z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych, z wykorzystaniem kompetencji cyfrowych. To też niezależnie od tego, czy ktoś będzie piekarzem, lekarzem, nauczycielem, czy naukowcem, czy chemikiem, ta technologia w jego pracy będzie miała duże miejsce. Bardzo ważnym elementem, który determinuje STEAM, jest kreatywność. O kreatywności mówimy, że jest ona taką walutą przyszłości. Pracodawcy uważają współcześnie, że w zasadzie pracownika możemy nauczyć wszystkiego. Tak? Te wszystkie twarde umiejętności, twarde kompetencje są stosunkowo łatwo rozwijalne. Natomiast kreatywność jako waluta przyszłości powinna być kształtowana już od najmłodszych lat. Bardzo ciężko będzie wytworzyć kreatywność u dorosłej osoby. Jest wiele badań na temat kreatywności. O tej kreatywności mówi się stosunkowo dużo. Ja pozwoliłam sobie przytoczyć dla Państwa takie badanie, a w zasadzie jego wielki skrót. 3-dane badanie NASA, George'a Landa i Beth German, które pokazuje, w jaki sposób zmienia się wraz z wiekiem właśnie umiejętność rozwiązywania innowacyjnych problemów. W wieku 4-5 lat, czyli w kontekście tutaj edukacji przedszkolnej, aż 98% dzieci potrafi rozwiązywać problemy innowacyjne. W wieku 10 lat już tylko 30%, a w wieku 15 lat już tylko 2%. Dlatego rzeczywiście jest tutaj taki duży znak zapytania, dlaczego tak się dzieje. Tych powodów jest na pewno bardzo wiele równoległych, natomiast na pewno sposób edukacji, tak, sposób przekazywania materiałów w szkołach jest bardzo istotny i to wiąże się oczywiście z podającym systemem nauczania. Każdy człowiek ma dwa rodzaje myślenia, które używane są przez różne części mózgu i pierwszy nazywany jest rozbieżnym, czyli jest to nasza wyobraźnia, której używamy do generowania możliwości, natomiast drugi służy dokonywaniu oceny, podejmowaniu decyzji, testowaniu, krytykowaniu i to właśnie ten drugi sposób hamuje wyniki pierwszego, a jest on nagminnie używany w szkołach. W związku z tym rzeczywiście, aby myśleć o kreatywnym rozwoju uczniów, musimy szukać takich metod pracy, takich metod
projektowej pracy przede wszystkim z uczniami, które właśnie tę kreatywność, tą wyobraźnię, to myślenie, tę umiejętność tworzenia innowacji będą wspierać, będą dawać sytuacje dydaktyczne, w których uczniowie będą w taki sposób mogli się rozwijać. Myślę, że taką też ciekawą podpowiedzią, dlaczego właśnie STEAM jest raport Future Skills 2020. Jest to taki raport, który kształtuje 6 głównych czynników zmiany świata, takich jak ekstremalna długowieczność, rozwój inteligentnych maszyn i systemów, obliczalny świat, nowy ekosystem mediów, superstruktury organizacyjne i globalizacja. A na ich podstawie buduje 10 tak zwanych kompetencji przyszłości, czyli takich kompetencji na poziomie meta, kompetencji, które są ważniejsze, może nie ważniejsze, ale tak jakby troszeczkę wyżej osadzone w tych naszych potrzebach rozwoju niż kompetencje zawodowe, czyli każdy, niezależnie od tego, jaki zawód wykonuje, te kompetencje przyszłości powinien mieć, natomiast obok tego oczywiście swoje kompetencje zawodowe związane z wykonywaniem zawodu. I te kompetencje to właśnie kompetencje międzykulturowe, myślenie projektowe, sprawność adaptacyjna, międzydyscyplinarność, kompetencje cyfrowe, przetwarzanie danych, wnioskowanie, inteligencja emocjonalna, praca szumie czy współpraca w wirtualnym środowisku. Myślę, że są to Państwu dobrze znane kompetencje, natomiast to, co jest ważne w kontekście STEAM-u i w kontekście takiego osadzenia STEAM-u w rozwoju kompetencji przyszłości, to to, że właśnie twórcy raportu mocno podkreślają, iż najważniejsze kompetencje to są kompetencje społeczne. To są kompetencje społeczne, które rzeczywiście kształtują nas jako ludzi w tym świecie zmiany, w tym cyfrowym, ciągle zmieniającym się środowisku. Natomiast powinny być one rozwijane z drugą grupą kompetencji, czyli z kompetencjami cyfrowymi, w sposób holistyczny, w sposób pokazujący z jednej strony możliwość rozwoju kompetencji społecznych poprzez wykorzystanie narzędzi cyfrowych i takie pokazanie kompetencji cyfrowych jako palety narzędzi, palety możliwości służących do właśnie budowania kompetencji społecznych. Także jest to bardzo istotne, aby w taki sposób holistyczny myśleć o rozwoju kompetencji społecznych i cyfrowych i tak też tworzyć wyzwania, sytuacje, projekty edukacyjne, aby dać uczniom możliwość holistycznego rozwoju właśnie tych dwóch grup kompetencji. I to, proszę Państwa, wszystko właśnie buduje nam taką podstawę pod to, czym jest STEAM. STEAM jest metodą pracy projektowej, która może być wykorzystywana tradycyjnie, ale i online. Łączy w sobie 5 bloków merytorycznych, czyli właśnie naukę, technologię, inżynierię, sztukę, łamaną na humanities i matematykę, czyli musimy tak konstruować projekty dla dzieci, aby rzeczywiście były to projekty, w których mają możliwość dotknięcia tych 5 dziedzin nauki. To mogą być projekty krótsze, dłuższe. Taki najkrótszy projekt, jaki przyszło mi realizować, jest około 40-45 minut, więc taka STEAMowa lekcja, ale też projekty dłuższe, kilkugodzinne, 2-3-godzinne czy kilkugodzinne, bardziej rozłożone w czasie. Proporcje pomiędzy tymi blokami mogą być bardzo różne. Tak? To nie znaczy, że my w projekcie STEAMowym musimy mieć po 1/5 każdego z tych bloków. One mogą być tutaj realizowane z różną intensyfikacją. To są projekty również, które mogą być realizowane od przedszkola tak naprawdę po szkołę ponadpodstawową i bardzo dobrze sprawdzają się. No i mogą być to projekty, które realizowane są zarówno właśnie w środowisku tradycyjnym i to jest taka ta baza oczywiście, ale również w tych warunkach trudnych w środowisku wirtualnym. Projekt, który dla Państwa przygotowałam z moimi studentkami, to projekt online, to taka symulacja zajęć, w której pokazujemy, w jaki sposób
nauczyciel może zrealizować steamowy projekt z dzieciakami w klasach 1-3. Skoncentrowałyśmy się na sytuacji pandemicznej, czyli takiej, w której dzieci mają dostępność do różnych pomocy naukowych, do różnych narzędzi w swoich domach. W projekcie tym dzieci budują wynalazek, poznają sylwetki różnych wynalazców, ale to, co bardzo ważne, tworzą ten wynalazek z tego, co mają w domu. Dlatego też zobaczą Państwo tutaj taką właśnie symulację podjętą przez studentów wytworzenia tego wynalazku z bardzo różnych narzędzi, z plasteliny, z papieru, z klocków, tak aby rzeczywiście ten wynalazek zrealizować, mając to, co mamy w domu pod ręką. Studentki w projekcie tym wcieliły się w rolę właśnie uczniów. No trudno, żeby może tak do końca udawały dzieci, ale starałyśmy się to Państwu pokazać. To jest też taki case, który po prostu my stosujemy na zajęciach, tak, który stosowałyśmy w pandemii, kiedy poznawałyśmy STEAM. Myślę, że ciekawa propozycja, która podkreśla taki też sposób pracy projektowej online, który odrywa trochę dziecko od komputera. Większość prac wykonujemy właśnie będąc na lekcji online, ale pracując z różnymi narzędziami analogowymi na swoim biurku, w swoim domu, a efekty tej pracy, a omówienie tej pracy właśnie prezentujemy online. Zachęcam Państwa do tego, żeby spróbować takiej pracy oraz oczywiście spróbować taki projekt zrealizować ze swoimi uczniami. No i cóż, pozostaje mi nic innego, jak zaprosić Państwa właśnie na tę część symulacyjną, którą ze swoimi studentami miałam przyjemność dla Państwa przygotować. Miłego oglądania.